Niby po świętach, a mnie nadal się darzy. Dostałem ostatnio, powiem, 2 przesyłki, które widzicie w tej chwili na filmie, za równowartość 2 porządnych przesyłek kurierskich. Co w środku, zaraz sobie sprawdzimy, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Cześć, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś będzie odcinek taki może bardziej unboxingowy. Ostatnio będąc na portalu OLX udało mi się nawiązać kontakt z człowiekiem, który miał troszkę laptopowego tak zwanego złomu na sprzedaż i dogadaliśmy się w ten sposób, że wszystko mi tutaj wysłał. Więc dziś zobaczymy, co takiego trafiło się w tych przesyłkach, a następnie może po troszku, jak da radę, omówimy sobie, co tutaj się znajduje. I tak, pierwsza paczka już rozpakowana. W pierwszej paczce mamy tutaj 2 laptopy. Jeden, o którym na pewno wiedziałem, że będzie. Jest to, z tego co tutaj udało mi się dowiedzieć wcześniej, Dell C640. Jest to laptop oparty o procesor Pentium 2. Laptop, który kiedyś już zakupiłem dla dysku twardego na tym właśnie filmie. Natomiast w tamtym okazało się, że jest padnięta płyta główna. Ten zasadniczo cały się sypie, ale ponoć płytę główną ma sprawną, więc pewnie na którymś z następnych odcinków spróbujemy sobie takiego Della C640 naprawić i zobaczymy, co to jest warte. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj na pokładzie Radeona 7000, tutaj mamy na pokładzie Radeona 7500 32-megabajtowego, myślę, że do retro zastosowań powinien być jak najbardziej ok. Sam stan tego Della, który tutaj dostałem w paczce, no cóż, no laptop się sypie, ale wiedziałem o tym, że tak będzie, więc tutaj to posłuży nam jako, myślę, baza do odbudowy. Jeżeli chodzi o następnego laptopa, no to widzę tutaj mamy jakiegoś kompaka. Jego stan zewnętrzny, cóż, tutaj mamy uszkodzony plastik, całość, no jak widzicie, szału nie ma, ale myślę, że to nie będzie jakiś większy problem, dlatego, że jak już widzieliście na poprzednich filmach, da się to doprowadzić do porządku. Sam laptop jest 12-calowym beznapędowcem i jeżeli się okaże, że działa, będzie to też dość fajny sprzęt do retro. Zachodzi teraz pytanie, czy działa, no i czy uda się to tutaj ogarnąć. Matrycę ma pękniętą, ale myślę, że to też nie będzie jakiś wielki problem, ponieważ taką matrycę gdzieś chyba posiadam i uda się to tutaj odbudować. Jeżeli chodzi o plastiki, jak widać albo jak nie widać, nie jest to tutaj jakoś specjalnie wewnątrz popękane, no całość pozostawia tutaj sporo pracy i inwencji twórczej, ale dla chcącego nic trudnego. Myślę, że damy sobie tutaj z tym radę. Jeżeli chodzi o tego laptopa, bardzo fajnym dodatkiem do niego jest stacja dokująca, w której jest combo drive, nagrywarka z DVD oraz stacja dyskietek. Wygląda to średnio, ale myślę, że jest to kwestia odpowiedniego wyczyszczenia i doprowadzenia do porządku i powinno być całkiem ok. Sama stacja, z tego co widzę, ma głośniki stereo dodatkowo, ma wyjścia audio, z tyłu mamy RJ45, mamy USB, mamy PS2, mamy LPT, mamy VGA, mamy RS232, nie jest źle. Myślę, że jak na taką kwotę, to jak to mówią, za darmo, to i ocet z wodki. W porządku. Pierwszą paczkę mamy rozpakowaną, więc myślę, że przejdziemy sobie do paczki numer 2. I tak, słuchajcie, paczka numer 2 zgodnie z opisem miała tak naprawdę zawierać bliżej nieokreślone części do laptopów. I tak, jakby na to nie patrzeć,
mamy tutaj skrzydło matrycy oraz dół do HP. To jest Compaq 6070B. Była to jakaś wersja na Celeronie. Jak widzę, tutaj nie ma płyty głównej. Są jakieś tasiemki, pewnie i głośniki. Mamy czytnik linii papilarnych. Generalnie, jeżeli matryca sprawna, to samą matrycę będzie można wykorzystać w jakichś innych projektach. Zawiasy tutaj też jak najbardziej trzymają. Jeżeli chodzi o retro, nie był to jakiś super wypaśny sprzęt, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o części, to jak najbardziej może się to w przyszłości przydać. Mamy tutaj też anteny Wi-Fi, mamy taśmę, coś może się z tego kiedyś wymłodzi. Tutaj mamy jakąś kartę rozszerzeń, która jest z jakiejś płyty głównej. Z tego co widzę, tu mamy moduł Bluetooth, a poza tym gniazdo PCMCIA, Firewire, jakieś jacki. Jeżeli trafi się laptop z uszkodzonymi jackami czy z uszkodzonym Firewire, myślę, że to też będzie można śmiało do czegoś wykorzystać. Kolejną rzeczą z paczki jest Acer. Jakiś taki mały Acer z matrycą Glar. Prawdopodobnie, jak to tam w tamtych okresach bywało, będzie to jakieś HD Ready. Widzę, że tutaj mamy też inwerter. Może matryca sprawna, może nie. Jest tutaj jakaś płyta główna. Mamy moduł Wi-Fi. Mamy tutaj gniazdo procesora. Tutaj było, z tego co się orientuje, Core 2 Duo. Mamy licencję na Windows Home Premium. Myślę, że tutaj też z tego może jakiś pożytek zrobimy. Gdyby spolerować tą klapę, to całkiem fajny design miał ten Acer. I zawiasy tutaj też są sprawne, więc można kiedyś pomyśleć. Sam Acer był zbudowany o procesor Core 2 Duo, WXGA Crystal Blade matrycę. Do tego Intel GMA X3100, maksymalnie 3 GB DDR2. Myślę, patrząc po procesorze, że był to chipset, jest to chipset Intel 945. Także myślę, że do retro też coś by z tego może było. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę stan tego buildu, myślę, że nie będę tutaj próbował go nawet w żaden sposób odbudowywać. Po prostu posłuży kiedyś na jakieś części. Odłożymy sobie to tutaj i lecimy dalej. Co tutaj dalej mamy? Z tego co widzę, mam tutaj płytę główną, również z sokietem P, czyli też jakieś Core 2 Duo. No i zasadniczo muszę sobie dopiero sprawdzić, z jakiego ta płyta pochodzi laptopa, ale już widzę, że mamy tutaj jeszcze dodatkową kartę Wi-Fi, którą będzie można wykorzystać również w innych buildach. Czy sama płyta jest sprawna? Nie mam zielonego pojęcia. Kiedyś być może będzie mi dane to w jakiś sposób sprawdzić. Mamy tutaj maskownicę. Myślę, że ta maskownica jest chyba z tego Compaqa. Nie dam sobie ręki uciąć, ale tak mi się coś wydaje. Zaślepka będzie z tego Acera, bo patrząc po designie, tak to mi mniej więcej tutaj pasuje. Co tutaj więcej mamy? Mamy maskownicę zawiasów, to będzie też prawdopodobnie z tego Acera, bo pasuje kolorystycznie. Kolejnym kadłubkiem jest, z tego co widzę, Dell Latitude. Jest to albo 6400, albo 6410. W tej chwili nie mam jak tego zweryfikować, aczkolwiek być może kiedyś też do czegoś się przyda. Mamy touchpad, mamy przyciski, mamy głośniki. Generalnie na upartego jest tutaj trochę rzeczy, które można by kiedyś w przyszłości wykorzystać. Kolejnym kadłubem, jaki tutaj mamy, jest Packard Bell. Packard Bell, który ma wentylator, uszkodzony heatpipe, chyba jakąś zewnętrzną kartę grafiki, bo widzę tutaj dodatkowy radiator pod maską. Również mamy tutaj kartę Intela Wi-Fi. Mamy tutaj interfejs IDE, czyli to będzie jakiś starszy model i licencję na XP Home. Dodatkowo, z tego co widzę, mamy tutaj Centrino Duo, czyli jeden z pierwszych Core 2 Duo. Mamy chyba sprawną, na pewno niepotłuczoną matrycę i sam laptop miał jeszcze dodatkowo GeForce Go 7300.
Więc myślę, że do retro, jeżeli by się go udało w jakiś sposób kiedyś odpalić, uzupełnić, to powinno być całkiem sympatycznie. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby udało mi się gdzieś dostać taki działający heatpipe, a ktoś go już tutaj uceglił. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Tutaj mamy coś na AMD Turion, bo sam procesor jest jeszcze w sokecie. Zaraz sprawdzimy, co tutaj siedzi. Jest kolejny kompak, który ktoś tutaj próbował przerobić na Apple. Jak zwrócicie uwagę, tutaj mamy logo jabłka. I co o tym by można tutaj powiedzieć? Ano, jest całkowicie w częściach. Mamy tutaj osobno cały korpus, osobno głośniki, osobno płytę główną. W płycie głównej mamy tutaj procesor AMD z tego co widzę i jest to AMD z 2007 roku. Jest to AMD Sempron. Podejrzewam, że sam układ graficzny to będzie jakiś Radeon X 1250. Takie też w tamtym okresie były montowane, a jak widać mamy tutaj, nawet nie powiem Wam, tutaj jest Nvidia jakaś. Zwróćcie uwagę. Jakiegoś tutaj mamy GeForce'a. Czy będę brał pod uwagę odbudowę tego buildu? Ciężko powiedzieć na ten moment. Być może kiedyś trafi się reszta części i będę mógł się nad tym zastanowić. Na razie pewnie jak reszta tego zacnego grona wyląduje w moim składziku i będzie sobie czekał na lepsze czasy. Niemniej jednak fajnie, że coś takiego się trafiło. Może kiedyś się uda. Następnie widzę, że tutaj mamy jakąś dolną obudowę od ThinkPada. Tak to mniej więcej mi się wydaje wygląda. Zaraz sobie... Tak, to jest Lenovo. Jaki model? Ciężko powiedzieć, ale jest klucz do Windows 7 Pro, czyli bez żadnego problemu ten Windows 7 Pro przemianujemy na Windows 10 Pro, a Windows 10 Pro na Windows 11 Pro. Więc dla samej licencji jak najbardziej wydaje mi się fajnie. Mamy tutaj ramkę matrycy do tego Acera, który jest już wcześniej pokazany. Tutaj jest jakiś panel multimedialny z któregoś z tych wcześniejszych laptopów. Myślę, że z jakiegoś kompaka. Sam panel jest dość porządnie zrobiony, bo ma wierzchnią warstwę aluminiową, więc no fajnie. Być może same przyciski uda się kiedyś do czegoś też wykorzystać. Mamy zaślepkę na Express Card z Acera. Takich zaślepek też dzisiaj ciężko ze świecą szukać, więc również może być tak, że się przyda. Z tego co widzę, do Acera jest również klawiatura. Co prawda brakuje kilku przycisków, ale tak jak mówię, dla chcącego nic trudnego, takie rzeczy i nie takie rzeczy da się gdzieś znaleźć, naprawić, pokombinować. Dodatkowo tutaj widzę, że jest jakiś wypadnięty kawałek zawiasu, ale też nie jest powiedziane, że nigdy do niczego się nie przyda. Tutaj mamy magnezowy korpus z Lenovo plus oryginalne głośniki do tego Lenovo. Muszę sobie sprawdzić, co to za Lenovo i będę na przyszłość wiedział, że mam takie głośniki w zapasie, w razie czego, jakby co. Co jeszcze tutaj dodatkowo? Mamy resztę Lenovo, proszę bardzo. Mamy resztę Lenovo ThinkPada, mamy całą matrycę, mamy całą wierzchnią część. Tutaj, żeby niczego nie połamać, momencik. Jest to T530, czyli jest to trzecia generacja Core. Całkiem, można powiedzieć, jeszcze laptop, z którego docelowo można by coś wymłodzić nawet do współczesnych zastosowań. Także nie jest wcale źle. Mamy więc kompletną obudowę dolną. Mamy całe skrzydło matrycy z dobrymi zawiasami, z antenami Wi-Fi i z matrycą. Czy ona jest sprawna? Tego nie wiem, ale być może kiedyś będzie mi dane sprawdzić. Z tego co widzę, mamy również płytę główną od tego Lenovo. Mamy cały heatsink. Mamy też gniazdo zasilania, które ktoś tutaj usilnie próbował podłączyć na krótko. Myślę, że w związku z tym źle to wróży całości i niewykluczone, że całość nam tutaj już jakiś czas temu umarła, co nie zmienia faktu, że pewne rzeczy mogą się tutaj przydać, choćby nawet bateria BIOS, a nawet jeżeli nie jest sprawna,
to mogę sobie wykorzystać kabelki i wtyczkę, co czasami potrafi się przydać. Poza tym, cóż, nie jest powiedziane, że cała reszta nie pójdzie kiedyś gdzieś na części, więc chyba jest całkiem ok. Sam heatsink jest, z tego co mi się wydaje, sprawny, więc również może się do czegoś kiedyś przydać. Odłożymy sobie to teraz na bok i widzę, że tutaj już ostatni laptop w całej paczce. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakiś kadłub, notebook komputer, czyli jakiś kadłub na bazie pierwszych kompali. Mamy tutaj interfejs IDE, czyli to jest, myślę, że jeden z takich pierwszych Core 2 Duo. Mamy tu panel multimedialny z przodu. Eurocom nazywa się model, czyli tym bardziej potwierdza mi pochodzenie od jakiegoś kompala. Mamy tutaj PCMCIA, mamy USB-ki, mamy IRDE, mamy wyjście telewizyjne, mamy VGA, mamy modem, mamy RJ45. Z drugiej strony mamy nagrywarkę DVD. Nie jest oryginalna z tego modelu, ale myślę, że śmiało kiedyś do czegoś może się przydać. Mamy USB i mamy RS232 oraz gniazdo zasilania. Z tyłu nie ma żadnych portów, nie ma baterii. Od spodu mamy tutaj wentylator, mamy, widzę, włożony jakiś procesor nawet. Mamy heatsink bez 3 śrubek, co również nie jest problemem, bo takich śrubek to u mnie jest dostatek. Tutaj z dołu również mamy jakiś wentylator, co zdradza mi, że mamy tutaj do czynienia z jakąś zewnętrzną kartą graficzną. Myślę, że może jak go otworzymy, dowiemy się coś więcej. I tak, z tego co widzę, mamy tutaj do czynienia z jakimś Radeonem i to jest mobilny Radeon 9600. Sam system oparty jest o Windows XP, więc już teraz Wam mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej jest to jakiś Pentium Mobile, jaki myślę, że na sam koniec tego unboxingu sobie jeszcze sprawdzimy, ponieważ może trafi się jakaś perełka. Zaraz sobie tutaj wejdę i zobaczę, co mamy. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze jakąś pamięć RAM. Ile jest tego RAMu? Pojęcia nie mam, ale sobie sprawdzę. 256 MB to są DDR1 i mamy 256 MB DDR1. PC 2100, czyli mamy tutaj do czynienia z pamięcią, z tego co pamiętam, 333 MHz. Ok, wezmę śrubokręt i widzimy się za chwilkę. No i co? No i powiem Wam, że ktoś tutaj kombinował i to kombinował bardzo ostro. Dlaczego? Dlatego, że jest to laptop na DDR-ach 1 z Radeonem 9600, a ktoś w to gniazdo wsadził Core 2 Duo T7500. Jest to tak naprawdę już trzecia generacja procesorów Core 2 Duo na szynie 800 MHz i nie miała najmniejszych szans, gdy ruszyć w tym kadłubie. Pomimo tego, że gniazdo jest takie samo, to tak naprawdę jest zupełnie inny pinout. I teraz tak, jeżeli ktoś próbował odpalić tego laptopa na tym procesorze, to z dużym dozą prawdopodobieństwa również i procesor jest uszkodzony i może posłużyć tylko i wyłącznie jako taka wersja do kolekcji. Natomiast jeżeli nikt tutaj tego procesora na nim nie odpalał, za mocno nie kombinował, to biorąc pod uwagę, że z tego co widzę, ma bardzo ładny, czysty rdzeń, jest szansa, że zadziała. Więc być może tutaj w czymś go odpalę i będzie nam kiedyś jeszcze latał. Więc tak, tyle jeżeli chodzi o to, co znajdowało się w tej paczce. I słuchajcie, no dla jednego śmietnik, dla drugiego złoto. Czy i ile z tego będę w stanie kiedyś z czasem wykorzystać? Tego nie wiem, ale fajnie, że udało się coś takiego pozyskać, bo co? No może kiedyś uda się faktycznie coś z tego ciekawego zrobić. A biorąc pod uwagę, że kanał jest rozwojowy, a czasami trafiają się naprawdę różne rzeczy, to niewykluczone, że tutaj coś z tego na przyszłość będziemy budować. I co? Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał,
łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia i chcielibyście coraz więcej tego typu treści, cóż, zostawcie subskrypcję. Ten kanał na pewno jeszcze się rozwinie i wleci dużo mniej lub bardziej ciekawych treści. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.